221 roku rozpoczął się okres rozbicia Chin. Wtedy powstały trzy królestwa, od których pierwsza część tej epoki jest nazywana epoką trzech królestw. Były to Wu, Shu lub Shu-Han oraz Wei. To władcy tego ostatniego doprowadzili do chwilowego zjednoczenia, ale nie do końca. Ostatni władca Wei, Cao Huan, tutaj też warto zaznaczyć, że chińscy cesarze mieli dwa imiona, prywatne i pośmiertne, więc Cao Huan jest też znany jako cesarz Yuandi. Został odsunięty od władzy przez generała o imieniu Sima Yan. Założył wtedy dynastię Qin. Sima Yan jako cesarz Wu-Ti nie dbał o sprawy państwowe, zajmując się jedynie osobistymi przyjemnościami. Jego najważniejszą decyzją był podział ziemi pomiędzy swoich 15 synów. Państwu Qin udało się jednak podbić w 280 roku Wu. Shu zostało podbite już w 263 roku. Sima Yan zmarł w 289, a jego śmierć rozpoczęła walki o władzę. Do 308 roku Chiny były względnie jednym państwem, ponieważ w 291 wybuchła rebelia 8 książąt, zakończona w 306. Osłabiła ona dynastię Qin, dzięki czemu Chiny stały się łatwym celem dla tybetańskich, turkijskich i mongolsko-tunguskich koczowników, którzy zaatakowali ich północną część w 304 roku. Wcześniej książęta Qin wykorzystywali ich często jako pomocników w walkach przeciwko sobie. Byli oni jednak wyzyskiwani przez rząd i właścicieli ziemskich. Pierwszymi, którzy zaatakowali Chiny, byli Xiongnu, utożsamiani z Hunami, pod władzą Liu Yuana, którego ogłosili swym królem. Udało im się powiększyć swoje terytorium, a Liu Yuan zaczął tytułować się cesarzem. Rok 304 jest uważany za początek chaotycznego okresu 16 królestw. Ta epoka rozpoczęła się od utracenia władzy Qin nad północnymi Chinami. Powstało tam wiele krótkotrwałych państw koczowników. Ich panowanie wiązało się ze zniszczeniem zajmowanych przezeń ziem, co dotyczyło również ich samych, ponieważ toczyli między sobą niszczycielskie i wyczerpujące wojny. Zasymilowali się oni jednak z miejscową ludnością. W 317 roku Sima Rui, cesarz Yuandi, założył na południe od Jangtze dynastię wschodnich Qin. Nie podejmowała ona jednak działań zmierzających do odzyskania północy. Warunki społeczne tej dynastii ciągle ulegały pogorszeniu, co było przyczyną licznych powstań chłopskich, z czego największym było powstanie Sun-Ena z lat 399-403. Zostało ono stłumione przez Liu Yu, który później próbował obalić wschodnich Qin. Tymczasem na północy zmienili się władcy. Upadła konfederacja Xiongnu, a na ich miejsce przyszli Tybetańczycy. W 351 roku Fu Tian, pośmiertne Qin Ming Ti, założył wcześniejsze cesarstwo Qin. Za panowania jego wnuka, również Fu Tiana, pośmiertne Xuan Chao Ti, koczownicy próbowali zdobyć całe terytorium Chin. W 383 roku wyruszyło on na czele armii liczącej podobno prawie 1 000 000 ludzi. Lekceważył jednak ostrzeżenia dotyczące warunków na południe od Jangtzy, jakoby kawaleria się tam nie przydała. Jeszcze w 383 jego armia została rozbita w bitwie nad Fei. Taka rzeczka. Wcześniejsze cesarstwo Qin upadło 11 lat później. Północ została zjednoczona dopiero w 425 roku za sprawą rodu Tuoba, zarządzającego północną dynastią Wei. Do 439 roku Tuoba udało się zjednoczyć całe Chiny. To zakończyło okres 16 królestw, ale zapoczątkowało epokę południowych i północnych dynastii. W latach 409-449 Tuoba prowadzili wojny z ludem Zhoushan,
który później zbiegł do Europy, gdzie byli znani jako Awarowie. Tak, północnochińscy koczownicy i Karol Wielki mieli tego samego wroga. Chociaż istnieje też możliwość, że oba te ludy nie miały ze sobą nic wspólnego oprócz nazwy. W tym okresie był podział na dwie części. Na północ, należącą w całości do Tłoba, oraz południe, gdzie panowały po sobie 4 dynastie. Wschodnie Ciny upadło w 420 roku. Były to dynastie zakładane przez generałów, których następcy nie potrafili utrzymać władzy. De facto Chiny były jednak rządzone przez rody właścicieli ziemskich. Państwo Tłoba natomiast wskutek walk wewnętrznych zostało podzielone w 534 roku na wschodnie i zachodnie Wei. Wkrótce jednak władcy Tłoba zostali obaleni. Zachodnie Wei stało się północnym Zhou, a wschodnie północnym Qi. Nie były one już koczownicze, ponieważ lud Tłoba został poważnie zsinizowany. W 577 roku północ ponownie była zjednoczona, ale pod berłem północnego Zhou. W 580 roku Yang Qian wymordował rodzinę cesarską i założył własną dynastię zwaną Sui. Wracając jeszcze na południe, panująca w latach 420-479 dynastia Liu Song miała składać się wyłącznie z alkoholików, rozpustników i morderców. Została wymordowana przez pierwszego cesarza kolejnej dynastii, jaką było południowe Qi. Ona natomiast została wytępiona przez protoplastę dynastii Liang, Yang Qian Wenti. Rozpoczął proces zjednoczenia kraju. Zdobycie południowych Chin poprzedziło wydanie manifestu, w którym wypisano wszystkie grzechy ostatniej dynastii południowej Chen. W tym samym roku dynastia Sui zdobyła południe Chin, ale przedstawiciele poprzedniej dynastii zostali oszczędzeni. Tak kończy się 300-letni okres rozbicia chińskiego. Potem jednak dojdzie do jeszcze innego, ale to już długo po zniknięciu dynastii Sui. W sumie podczas tej epoki w Chinach Północnych powstało 16 państw koczowników, a w południowych panowało 6 dynastii. Zacznijmy od krótszej listy. Okres 16 królestw rozpoczął się za panowania dynastii Qin zwanej zachodnią. Niedługo później założona została dynastia wschodnich Qin. Następnie były dynastie Liu Song, południowych Qi, Liang i Chen. Ostatecznie Chiny południowe weszły pod panowanie dynastii Sui. Na północy były natomiast chińskie wcześniejsze i zachodnie Liang oraz północne Yen. Tybetańskie późniejsze Liang i Qin, należące do Xiongnu Chao, północne Liang i Xia, należące do Xianbei, południowe Liang, wczesne, późniejsze zachodnie i południowe Yen oraz zachodnie Qin. Były jeszcze należące do Tłoba Tai oraz północne Wei. Z północnego Wei wykształciły się Wei wschodnie, które przekształciło się w północne Qi, oraz zachodnie, które przekształciło się w północne Zhou. Te natomiast zostały zdobyte przez dynastię Sui.